Ja pozwolę sobie może zacząć od prawie anegdotki. Jak negocjowaliśmy, to chyba czerwiec, zaproszenie pani profesor Pollo na nasze konwersatorium. No, z dużym wysiłkiem, ale jednak dała się przekonać, no to o czym tutaj opowiedzieć. Planowaliśmy opowiedzieć Państwu, co zaplanowało powiedzieć, o mierzeniu odległości we wszechświecie. A tu, tak znienacka, nagle się okazało, że Nobel z fizyki okazał się być Noblem z kosmologii. I nie wiem, ile to było, 10 dni na przekształcenie i przygotowanie opowieści o tym, za co 3 panów w łódce bez psa dostało Nagrodę Nobla i o tym dzisiaj usłyszymy. Pani Agnieszka Pollo jest profesorem naszego instytutu, również jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest kierownikiem Zakładu Astrofizyki, czyli no, w naszych wspaniałych kodach Zakładu BP4. I jak zwykle wszystkich gości uprzejmie prosimy o pozostawienie fotografu. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Bardzo mi miło, że Państwo przyszli. Muszę przyznać, że rzeczywiście transformacja tematów w opowiadaniu o Noblu musiała mi zabrać z konieczności trochę mniej niż 10 dni, no ale postarałam się z tego skonstruować w miarę zgrabne opowiadanie. To opowiadanie nie będzie bardzo długie, bo jak Państwo słyszą, głos mi dzisiaj trochę nie dopisuje, za co bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę dobrnąć do końca. Natomiast proszę też o pytania, jeżeli uznają Państwo, że któryś kawałek wymaga szerszego omówienia, bo to będzie takie w wersji dla wszystkich. No więc Nagroda Nobla, no to jest zwykle takie coś, na co czekamy, ale nie spodziewamy się, że będzie to nas bardzo osobiście dotyczyło. No i tegoroczna Nagroda Nobla, po pierwsze, no w pewnym sensie, jak znamy któregoś noblistę, no to zaczyna nas trochę osobiście dotyczyć. A po drugie, no wypada się cieszyć, przynajmniej z mojego punktu widzenia jako astrofizyka, że Nagrody Nobla za osiągnięcia astrofizyczne pojawiają się coraz częściej. Tutaj właśnie ogólnie ujęta Nagroda Nobla za zrozumienie ewolucji wszechświata. Niedawno była Nagroda Nobla za odkrycie fal grawitacyjnych. Wcześniej były Nagrody Nobla za odkrycie przyspieszonej ekspansji wszechświata, więc widać, że ta astrofizyka jest coraz bardziej i bardziej istotnym elementem fizyki w takim szerokim rozumieniu. No i rzeczywiście tak jest. Więc to jest ta przyjemna strona. Teraz o tej konkretnej Nagrodzie Nobla muszę powiedzieć, że to jest trudna Nagroda Nobla z wielu względów. Po pierwsze, to jest Nagroda Nobla podzielona pomiędzy 2 zupełnie różne tematy. No niby to wszechświat i to wszechświat, to astrofizyka i to astrofizyka, ale to trochę tak jakby dać Nagrodę Nobla wspólnie za osiągnięcia w dziedzinie fizyki ciała stałego i elektrodynamiki, czy jeszcze dalej. Więc połowę tej Nagrody Nobla dostał kosmolog Jane Peebles, połowę dostali badacze, którzy zajmują się poszukiwaniem planet pozasłonecznych. No i to ujęto taką zgrabną frazą, że to jest za wkład w nasze zrozumienie ewolucji wszechświata i miejsca Ziemi w kosmosie, czyli tak naprawdę wszystko, co dałoby się powiedzieć mniej więcej o tym, co każdy z nas robi.
No ale dobrze. Przejdźmy w takim razie do konkretów. No i tutaj w takim razie te konkrety należy podzielić, bo te dwie części różnią się też bardzo pod względem takiego tradycyjnego podejścia do Nagrody Nobla. Panowie Major i Kellos dostali Nagrodę Nobla za coś, co można powiedzieć jest takie bardzo tradycyjnie ujęte. Można powiedzieć, że coś odkryli fizycznego, coś, co się da nazwać, określić jednym zdaniem i wiadomo, co to jest, nawet jeżeli samo przyznanie akurat im Nagrody Nobla za to może być kontrowersyjne, o czym za chwilę. Więc w ich wypadku to jest odkrycie konkretnej rzeczy. Konkretnie planety 51 Pegasi. Natomiast nagroda dla Jamesa Peeblesa to jest taki trochę, powiedziałabym, sygnał nowych czasów, dlatego że właściwie nie da się określić, za co konkretnego ona jest. Bo Peebles też nie jest takim człowiekiem, co do którego można powiedzieć, że da się go opisać jednym odkryciem czy jednym osiągnięciem. Więc to z jednej strony jest nagroda, z której bardzo się cieszę, bo Peebles jak mało kto na nią zasłużył, ale z drugiej strony nie spodziewałam się jej właśnie dlatego, że to jest człowiek, którego bardzo trudno zaszufladkować w takim tradycyjnym noblowskim sensie, więc być może to trochę oznacza, że w noblowskim komitecie podejście do nauki też trochę ewoluuje. Ale w związku z tym zacznijmy od tej prostszej części, czyli panowie Michel Major i Didier Queloz, Szwajcarzy, jeden z nich z pochodzenia jest Hiszpanem, jeśli dobrze pamiętam, którzy dostali nagrodę za odkrycie pierwszej planety pozasłonecznej wokół gwiazdy podobnej do Słońca. To całe sformułowanie jest ważne, bo ono definiuje dość precyzyjnie, o co w tym wszystkim chodzi. No i teraz odrobina kontekstu. Państwo wszyscy pewnie pamiętają, i ja też, czasy sprzed roku, powiedzmy, 1990 i to, co się wtedy mówiło na temat możliwości istnienia planet przy innych gwiazdach. I wtedy generalny dyskurs był taki, że no, może są, może ich nie ma. Właściwie no to nie wiadomo, czy w ogóle jest sens o tym dyskutować, jeżeli być może nigdy ich nie znajdziemy, ale ponieważ ich nie znajdowano, no to też ogólne podejście było takie, że być może właśnie nasz układ jest jakoś tam wyjątkowy z tym swoim układem planetarnym i szukanie tych innych planet przy innych gwiazdach, to było coś takiego trochę wstydliwego, uprawianego gdzieś na pograniczu nauki przez pasjonatów i z czego tak troszeczkę się podśmiewano czasami, że no, są ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy i pewnie jeszcze w kosmitów na tych planetach i kto wie co jeszcze. Od czasu do czasu rzeczywiście takie doniesienia się pokazywały, że znaleziono dowody na istnienie takiej planety. W latach 60. i 70. byli badacze, którzy twierdzili, że wokół gwiazdy Bernarda, to jest taka niezbyt odległa od Ziemi gwiazda, która charakteryzuje się najszybszym ruchem na niebie. Chyba 6 lat świetnych od nas. No i z niestabilności jej ruchu wnioskowano, że tam wokół niej muszą być jakieś masywne planety, może nawet więcej niż jedna, ale te doniesienia już w latach 70. zweryfikowano negatywnie, bo stwierdzono, że to teleskop był taki trochę niestabilny i że przypuszczalnie te niestabilności, które w blasku tej gwiazdy widziano, były z tym związane, a nie faktycznie z istnieniem planety. Przy czym ciekawostka jest taka, że w zeszłym roku rzeczywiście przy tej gwieździe znaleziono planetę, ale nie taką planetę, jakiej się spodziewano
wcześniej, tylko raczej taką tak zwaną superziemię, czyli dużą planetę skalistą, więc ta planeta na pewno nie mogła być powodem tamtych efektów, które wtedy obserwowano. Później kolejna słynna wpadka to było ogłoszenie odkrycia, planety wokół pewnego pulsara. To była ta sama metoda, z której potem skorzystał Andrzej Wolszczan. No i to też... A co powiedziałam? Andrzej. Oj, przepraszam, Aleksander oczywiście. No właśnie. Więc w każdym razie to pewnie niektórzy też pamiętają, że to był artykuł już wysłany do Nature, było wokół tego trochę szumu. No i główny autor tego artykułu, przepraszam, nie trafiam najwyraźniej w ten właściwy guziczek, którego zresztą bardzo za to podziwiam i generalnie za to był bardzo szanowany na zjeździe, jeśli dobrze pamiętam, Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, kiedy miał właśnie wystąpić z ogłoszeniem o odkryciu tej planety, wystąpił i przyznał, że tak naprawdę odkryli Ziemię. Dlatego, że źle odjęli ruch Ziemi od wyników swojej obserwacji. Więc te wszystkie sytuacje też trochę dokładały się do złej renomy poszukiwaczy planet pozaziemskich, no bo wiadomo było, że są jacyś ludzie, którzy tego szukają, no ale jak widać zawsze znajdują coś, co potem się okazuje jakimś efektem technicznym, więc nie można tego traktować zbyt poważnie. Tym niemniej wśród tych odkryć, które wtedy jakoś tam się przewinęły przez literaturę, były co najmniej dwa, które zasługują na uwagę. Mianowicie w 1988 roku odkryto gwiazdę, taką trochę masywniejszą, odkryto planetę, taką trochę masywniejszą od Jowisza, wokół gwiazdy Gamma Cephei. Ta gwiazda nie jest dokładnie gwiazdą typu słonecznego, jest trochę bardziej posunięta w ewolucji, taki podolbrzym, ale w każdym razie jest to w miarę normalna gwiazda, była to też w miarę normalna planeta. Tym niemniej po serii testów i być może właśnie pod wpływem tych negatywnych weryfikacji innych odkryć w roku 1992 autorzy wycofali to doniesienie. Natomiast ciekawostką jest to, że w roku 2002, czyli 10 lat później, to odkrycie zostało potwierdzone. Czyli stwierdzono, że rzeczywiście tam jest gwiazda, rzeczywiście o tych własnościach, które pierwotnie autorzy stwierdzili, że ich obserwacje rzeczywiście należy interpretować jako obecność planety. I rok później miało miejsce drugie odkrycie, gdzie wokół takiej już znacznie słabszej gwiazdy i w związku z tym mającej trochę bardziej skomplikowaną nazwę, również odkryto planetę, tym razem planetę znacznie bardziej masywną, ale już krążącą wokół gwiazdy ciągu głównego, bardzo podobnej do naszego Słońca. Z tym tylko, że tutaj to odkrycie wprawdzie pozostało jako odkrycie właśnie takiego obiektu, natomiast do roku 2012 ten obiekt z racji potencjalnie dużej masy uznawano raczej za brązowego karła niż za planetę. W związku z tym on nie znalazł się na liście planet przy innych gwiazdach, dlatego że uważano go raczej za taką nieudaną gwiazdę. Natomiast z punktu widzenia dzisiejszych analiz trzeba powiedzieć, że on spełnia te dzisiejsze kryteria planet, w związku z tym, przepraszam znowu,
nacisnęłam nie to, co trzeba. W związku z tym w roku 2012 trafił na listę planet pozasłonecznych. Więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o pierwszym potwierdzonym później odkryciu planety, no to należałoby mówić o tej planecie przy jednym ze składników układu Gamma Cephei. I odkrywcami byliby panowie wymienieni tutaj. Z kolei, jeżeli już upieramy się, że chodzi nam o gwiazdę ciągu głównego, czyli dokładnie tego typu jak Słońce, no to raczej Latham i współpracownicy byliby odkrywcami tego rodzaju planety. No ale tak się nie stało. Co dalej? Tak naprawdę przełom w myśleniu o planetach pozasłonecznych nastąpił w roku 1992, kiedy w artykule w Nature Alexander Wolsztan i Dave Vail opublikowali wyniki obserwacji pulsara i zaburzeń w jego radiowym pulsowaniu, które zinterpretowali jako sygnał obecności dwóch planet. I w przeciwieństwie do poprzedniego odkrycia planet wokół pulsara, to odkrycie już się ostało. Tutaj już odjęli wszystko, co należało odjąć i nikt tego potem nie dał rady obalić. Przy tym pulsarze rzeczywiście były planety. W 1994 roku zidentyfikowano tam jeszcze jedną planetę, co zwiększyło całkowitą liczbę do 3. Podejrzewano jeszcze istnienie czwartej, ale z tego się wycofano. Więc pierwsze takie pozasłoneczne planety, których istnienie potwierdzono bardzo szybko i nie po wielu latach, to były właśnie planety wokół milisekundowego pulsara odkryte przez Wolsztana i Vaila w roku 1992. No i tutaj, co można o tym układzie powiedzieć? O tym układzie można powiedzieć tyle, że pulsar to jest gwiazda oczywiście bardzo specyficzna, nie mająca nic wspólnego ze Słońcem. To jest gwiazda neutronowa, czyli tak naprawdę jądro gwiazdy, która już dawno zakończyła swoją ewolucję, odrzuciła swoje zewnętrzne warstwy. Nie wiadomo, jak ten wybuch kończący jej życie planety przetrwały, więc tutaj spekulowano, że być może to są jądra gazowych olbrzymów, które pierwotnie przy tej gwieździe były, albo też, że te planety uformowały się z resztek materii, która pozostała po wybuchu supernowy. Więc sama gwiazda jest absolutnie różna od Słońca, w niczym go nie przypomina. Natomiast jeśli chodzi o same planety, to są planety, które masą, kształtem bardzo przypominają planety typu ziemskiego. One są mniej więcej podobnej masy do Ziemia, jedna znacznie mniejsza, dwie troszkę większe, znajdują się w podobnej odległości od swojej gwiazdy. No, temperatura na ich powierzchni na pewno jest znacznie większa, no bo to jednak są zupełnie inne warunki promieniowania, ale jeżeli nie patrzeć na otoczenie, tylko na same planety, to przez wiele lat, a może nawet i do dziś, są najbardziej podobne do Ziemi planety, jakie kiedykolwiek odkryto. No i teraz, co działo się dalej? Muszę iść we właściwym kierunku. No więc później, 3 lata później, w roku 1995, również w Nature, panowie Major i Kellos, to profesor i jego doktorant, ogłosili odkrycie planety, tym razem znajdującej się przy takiej już bardziej normalnej, standardowej gwieździe. Tutaj oni zrobili to odkrycie w obserwatorium od Provence i takim bardzo dokładnym spektrografem mierzyli
radialną gwiazdy, mierzyli przesunięcia linii, efekt Dopplera, jak ta gwiazda się porusza. No i zauważyli, że ta prędkość wykazuje takie regularne zaburzenia, które zinterpretowali, jak się okazuje słusznie, jako sygnał obecności planety, która obiega gwiazdę Pegasi 51 Pegasi z okresem nieco ponad 4 dni. No i teraz, co można z kolei o tym układzie powiedzieć? To, co na pewno pobudziło wyobraźnię wielu ludzi, to fakt, że sama gwiazda, o której tu mowa, 51 Pegasi, to jest gwiazda odległa o jakieś 50 lat świetlnych od nas, ale szalenie podobna do Słońca. Odrobinę cięższa, bardzo podobnej jasności, bardzo zbliżonego typu gwiazdowego, więc gwiazda prawie taka jak Słońce, no wygląda jak to gwiazda, nic specjalnego, prawda? No i to pewnie może działać na wyobraźnię wielu ludzi, że skoro tam tak jak przy Słońcu, no to prawie jak u nas. Tyle tylko, że sama gwiazda w niczym nie przypomina ani Ziemi, ani żadnej gwiazdy w Układzie Słonecznym. Dlatego, że to jest gwiazda z typu, których potem odkryto bardzo dużo. Teraz nazywa się takie planety gorącymi Jowiszami. Czyli to jest gwiazda o masie porównywalnej z masą Jowisza, najcięższej planety w naszym Układzie Słonecznym, gazowy olbrzym, ale w przeciwieństwie do Jowisza znajdująca się bardzo blisko swojej gwiazdy. To ona obiega tę gwiazdę w okresie 4 dni, czyli błyskawicznie, jest z tą gwiazdą związana, tak jak Merkury, obrócona cały czas w nią jedną stronę, pewnie zderzy się z tą gwiazdą za jakiś czas. No i na jej powierzchni temperatura jest w związku z tym bardzo wysoka, rzędu 1300 kelwinów, rzędu 1000 stopni. Więc gwiazda jest może typu słonecznego, ale za to planeta w niczym wokół słonecznych planet nie przypomina. No i tutaj specjalnie zestawiłam te dwa odkrycia, żeby porównać jedno i drugie, no i widać, że w obu wypadkach mamy pewne powody do dopatrywania się analogii z naszym Układem Słonecznym i no, do zauważenia, że ta analogia nie jest kompletna. No i teraz, co się stało później? Moim zdaniem to, co się stało później, to jest w dużym zakresie powód, dla którego Nagrodę Nobla dostali właśnie Major i Queloz, a nie Wolszczan i Frey. Oczywiście tutaj spekulowano, wiele spekulacji krążyło. Jedna ze spekulacji, która się pojawiała, no to była taka, że Nagrodę Nobla daje się zwykle 4 uczonym. Gdyby tak solidarnie chcieć dać Nagrodę Nobla jednym i drugim odkrywcom, no to się nie da, no więc też mówiono, że być może takie długie zwlekanie z tą Nagrodą Nobla bierze się z tego, że Komitet Noblowski czeka, aż może któryś z odkrywców szczęśliwie przeniesie się na tamten świat i przyznanie tej nagrody stanie się łatwiejsze. Ale też trzeba zauważyć, że nawet jeszcze po odkryciu Wolsztana planety pozasłoneczne to nadal była taka egzotyka. Nadal, no dobrze, było odkrycie, było potwierdzone, ale ani nie bardzo było wiadomo, skąd te planety wokół Pulsara się wzięły, ani jak je interpretować. Widać było, że wokół innych pulsarów takich układów planetarnych przeważnie nie ma, no więc nadal można było ten układ Wolsztana uważać za takie coś w rodzaju wybryku natury, a nie regularną
właściwość gwiazd i właściwość wszechświata. Natomiast odkrycie majora Ekelosa już pokazało, że być może to nie jest coś takiego wyjątkowego, ale być może znacznie więcej gwiazd rzeczywiście ma swoje planety. No i wtedy właściwie na dobre z takich obrzeży astronomii poszukiwanie planet słonecznych przeemigrowało do głównego nurtu astronomii i zrobiła się z tego tak naprawdę cała fabryka, cały biznes poszukiwania planet słonecznych i po dziś dzień to jest jeden z takich głównych nurtów, gdzie idą pieniądze, idą ludzie, co dobrze porusza masową wyobraźnię, co chwila trafia do mediów, co chwila gdzieś czytamy, a tutaj odkryto jeszcze bardziej podobną do Ziemi planetę, jeszcze bardziej, one wszystkie nie są podobne do Ziemi, ale nic nie szkodzi, ważne, że są coraz bardziej podobne i o to mniej więcej idzie. Jednym z takich znanych źródeł naukowych poszukiwania wiadomości o egzoplanetach, które jest regularnie uzupełniane, jest Encyklopedia Planet Pozasłonecznych, która mimo nazwy, która sugeruje coś takiego popularnego, jest utrzymywana przez Obserwatorium Astronomiczne w Medonie. To jest całkiem profesjonalna strona. No i jak widać, założono tę stronę w roku 95. Nie wcześniej, tylko właśnie w korelacji z odkryciem Szwajcarów. No i tutaj właśnie przy pomocy tej strony zrobiłam takie dwa wykresy. Jeden to właśnie częstość odkrywania planet pozasłonecznych w funkcji czasu. No i widać, że właśnie tutaj tak naprawdę ten przemysł ruszył lekko po odkryciu majora Ekelosa, ale rozkręcił się dużo później i teraz on tak naprawdę jest w szczycie efektywności, dlatego że w kosmos poleciała seria satelitów, których głównym zadaniem jest właśnie poszukiwanie na te planety. Obecnie pozasłonecznych planet mamy stan na wczoraj 4122, więc to już są zupełnie inne liczby, zupełnie inna statystyka niż 20 lat temu. I znaczną większość tych planet odkrył satelita Kepler, który właśnie w tym celu poleciał w kosmos. No i jak widać spełnił swoje zadanie. Teraz na orbicie jest satelita TESS, który ma tych planet znaleźć jeszcze więcej, więc tutaj pewnie możemy się spodziewać kolejnego piku. Ale też jeżeli spojrzymy na masy odkrywanych planet, no to tutaj mamy planety Wolszczana. Tutaj widać, że bardziej współcześnie mamy jedną planetę, która też jest odkryta wokół pulsara. Natomiast te wszystkie planety odkrywane wokół normalnych gwiazd to są nadal głównie planety względnie masywne, przeważnie planety będące stosunkowo blisko swoich macierzystych gwiazd, więc to wprawdzie są planety wokół gwiazd podobnych do Słońca, ale nadal niekoniecznie układy planetarne, które by przypominały nasz układ planetarny. To oczywiście nie znaczy, że takich układów planetarnych jak nasz nie ma, tylko to znaczy, że obecne metody odkrywania tych układów nadal preferują odkrywanie właśnie takich trochę dziwniejszych sytuacji ze względu właśnie na to, że jak planeta jest blisko gwiazdy i ma krótki okres, no to w krótkim okresie obserwacji łatwiej to zaobserwować. Jak jest dalej, no to trudniej to wychwycić. Więc polowanie na taką prawdziwą drugą Ziemię i prawdziwy drugi układ słoneczny, no to pewnie jest jeszcze kwestia wielu kolejnych lat. Natomiast w moim odczuciu powód, dla którego Nagrodę Nobla otrzymali ostatecznie właśnie major Ekelos, a nie inni badacze, którzy weszli w biznes,
w znacznej mierze związany jest z tym, że oni zainicjowali ten run na planety i oni też potem brali udział w tych wszystkich wielkich projektach i inicjowali te projekty. Wolsztan był takim obserwatorem pracującym w małych grupkach, analizującym swoje solidne obserwacje i tak pozostało. Więc nie inicjował wielkich kampanii poszukiwawczych, wielkich projektów satelitarnych i przypuszczam, że to zaważyło na takim, a nie innym wyniku w przypadku tej Nagrody Nobla. Tym niemniej, no właśnie, tak jak powiedziałam, wrażenia mogą być takie, że różni ludzie przyłożyli się do tego obecnego stanu rzeczy i docenienie jednych, a nie docenienie drugich, no to jest zawsze problem z Nagrodą Nobla. No i teraz przechodzimy do kolejnego noblisty, czyli do Jima Peeblesa. I tutaj problem z Peeblesem mam trochę inny. Dlatego, że w to, że Peebles jest osobą, której należą się wszelkie możliwe nagrody świata za jego osiągnięcia, nie mam najmniejszej wątpliwości. Natomiast opisanie tego, co Peebles właściwie zrobił, i to jeszcze opisanie to w krótki i zwięzły sposób, jest właściwie niemożliwe. I w zasadzie to widać też z tego opisu, jaki dała Komisja Noblowska, która napisała, że to jest za osiągnięcia teoretyczne w obszarze kosmologii fizycznej, co po pierwsze tak naprawdę niewiele mówi, po drugie to nawet nie jest dokładnie prawda. Bo to nie chodzi tylko o osiągnięcia teoretyczne i to tak naprawdę to znacznie szersza i bardziej skomplikowana sprawa. I jak widziałam wywiad z samym Peeblesem, którego właśnie pytano, no to za co pan dostał tę Nagrodę Nobla, no to on też jakoś tak zmieszany odpowiadał, no właściwie za osiągnięcia całego życia. No bo trudno to, rozumiem, że trudno mu to było podsumować. No i teraz właśnie tam w uzasadnieniach tej strony noblowskiej pojawiło się w pewnym momencie takie uzasadnienie, że w szczególności chodziło o wkład w teoretyczną interpretację własności mikrofalowego promieniowania tła, ale po pierwsze to uzasadnienie gdzieś tam później dość szybko znikło, natomiast faktem jest, że grafik związanych z odkryciem planet pozasłonecznych na stronie Nagrody Nobla jest chyba 4, natomiast związana z Peeblesem jest tylko ta jedna grafika związana właściwie z mikrofalowym promieniowaniem tła, no i sami Państwo muszą przyznać, że ona nie jest jakoś tak szczególnie czytelna, czy szczególnie wiele mówiąca nam o tym, co ten noblista właściwie zrobi. No i teraz ja widzę, że mam już wcale nie tak dużo czasu, żeby o tym opowiedzieć, ale spróbuję przynajmniej zarysować tak, jak ja to widzę. No więc ten schemat pewnie wszyscy Państwo wielokrotnie widzieli przy różnych okazjach. To jest mniej więcej nasz dzisiejszy scenariusz, jak wyobrażamy sobie ewolucję wszechświata. Prawda? Wielki wybuch, potem tutaj wczesna epoka kreacji materii, którą odtwarzamy dzięki fizyce cząstek elementarnych, emisja mikrofalowego promieniowania tła i później wiele lat rozwoju struktury wielkoskalowej, która doprowadziła do tego, że wszechświat dzisiaj wygląda jak wygląda. No więc, proszę Państwa, nasza wizja wszechświata dzisiaj bez Peeblesa być może wcale by tak nie wyglądała. Jego wkład jest właściwie tutaj w każdym z kawałeczków tego diagramu, tego scenariusza. No więc tutaj to jest ten kawałek, który Komisja Nobla zdecydowała się
zdecydowała się wyróżnić, no i on w zasadzie odnosi się do interpretacji tego promieniowania, ale to zdecydowanie nie było wszystko. Tutaj mamy taki slajd, modyfikację slajdu, który ja czasami przy różnych okazjach pokazuję przy okazji swoich badań, że właściwie jedna taka podstawowa rzecz, którą próbujemy wyjaśniać w kosmologii, to jest to, jak to właściwie się stało, że we wszechświecie utworzyła się cała materia, która najpierw była prawie że jednorodna, co zostało zapisane w mikrofalowym promieniowaniu tła, a później z czasem utworzyła bardzo skomplikowaną strukturę wielkoskalową wszechświata, którą znamy dzisiaj, na którą składa się właśnie różne typy galaktyk, a w tych galaktykach różne rodzaje gwiazd, i planet, w tym nasza Ziemia. I taka bardzo podstawowa odpowiedź na to pytanie brzmi, że głównym motorem tego rozwoju struktur jest grawitacja. Najpierw promieniowanie, potem grawitacja. I co to ma wspólnego z Jimem Peeblesem? Ano to, że właściwie jego prace tutaj się pojawiają a propos właściwie wszystkich elementów tej układanki. I jeśli chodzi o interpretację własności mikrofalowego promieniowania tła i pochodzenie fluktuacji gęstości tutaj i rolę ciemnej energii, ciemnej materii w ewolucji galaktyki wszechświata i w tym, jak niestabilność grawitacyjna prowadziła do powstania wielkoskalowej struktury i samych galaktyk, a przede wszystkim dużą zasługą Jima Peeblesa był wkład w opracowanie statystycznych narzędzi do analizy struktury. Przy czym też należy podkreślić, i Peebles też to zawsze podkreśla, że on nie był sam, było też pokaźna liczba innych wybitnych badaczy, którzy też się do tego dołożyli, ale on był jednym z tych, dzięki którym ten cały budynek, jaki mamy dzisiaj, powstał. I to nie tylko sam scenariusz, który jeszcze może się oczywiście zmienić, ale przede wszystkim narzędzia do teoretycznej interpretacji. I to tak naprawdę jest, wydaje mi się, jego główna zasługa. Tutaj mam taki bardziej szczegółowy opis historii wszechświata, który może pominę, bo to nie jest kluczowe na razie. Natomiast to, co tutaj bym wspomniała, to fakt, że Jim Peebles między innymi jest autorem takich 3 podstawowych książek. To się mówi, że to są takie Biblie kosmologii. Wszyscy z tych książek korzystaliśmy w którymś momencie. To są książki tak naprawdę przedstawiające jego autorską wizję kosmologii. To nie są książki do końca łatwe, je się świetnie czyta, ale tutaj często można się spotkać ze zdaniem, że właściwie otwiera się jedną z tych książek i znajduje się więcej pytań niż odpowiedzi, czyli znajduje się oczywiście zarys problemu, ale też od razu widać, że autor widział, ile tam należy zrobić i ile tutaj jest tematów do rozwinięcia. Więc tutaj można powiedzieć, że ta seria książek to są książki, na których wychowali się pewnie wszyscy współcześni kosmologowie. Tak, sprawdzając Peeblesa na ADS-ie, czyli w bazie danych, doszłam do liczby 410 artykułów, które on w ciągu życia opublikował i nadal publikuje, chociaż dzisiaj mniej. Indeks Hirscha ma, można powiedzieć, stosunkowo skromny, tylko 74. Na pewno są liczni badacze w innych
w innych dziedzinach, którzy mają ten indeks większy, ale to też świadczy o tym, że indeksy nie są miarodajne w nauce, bo trudno znaleźć kogoś, kto na współczesną naukę wywarłby naprawdę znacząco większy wpływ niż Jim Phillips. Więc natomiast też jest dość prawdopodobne, że wiele z jego prac, na których dzisiaj się wiele innych prac opiera, po prostu nie jest w tych pracach cytowanych, no bo to są rzeczy, które wydają się oczywiste. Więc ja tutaj tylko na koniec zrobiłam taki zrzut najbardziej cytowanych prac. Więc tutaj na przykład mamy właśnie prace, które służyły opracowaniu statystycznych narzędzi do pomiaru i interpretacji wielkoskalowej struktury wszechświata, z których z jakimiś modyfikacjami korzystamy do dziś. Tutaj też widać, że Peebles właśnie nie pracował sam, to zwykle były niewielkie, ale jednak zespoły, ale to większość z tych prac, jak Peebles już do czegoś przyłożył rękę, to było wiadomo, że to jest solidna firma. Tutaj właśnie z takich rzeczy, które tu wrzuciłam, to są proste do pokazania i wyjaśnienia, to na przykład budżet kosmicznych barionów, który robili też i inni ludzie, ale on jest zrobiony tak bardzo porządnie, więc tutaj widać, że nie dość, że tych barionów we wszechświecie jest tak strasznie mało, bo tam tylko te 5% budżetu materii, energii, to jeszcze tak naprawdę nasze galaktyki, czyli gwiazdy i materia w tych galaktykach, to tak naprawdę jest jakieś 10% całkowitej sumy barionów. Więc nie dość, że cała nasza materia nie bardzo się liczy w ogólnym budżecie, to my, nasze gwiazdy, nasze galaktyki, nasze planety nie liczymy się tym bardziej. Ale można to wszystko pięknie policzyć. I właśnie jedna z takich wysoko cytowanych prac, która uważam, że jest bardzo w pewnym sensie fajna i elegancka, to są numeryczne symulacje pokazujące, dlaczego spiralna galaktyka, taka jak nasza, po to, żeby była stabilna, musi być zanurzona w halo ciemnej materii. No i to jest fajne też dlatego, że te symulacje numeryczne, to jest początek lat 70., proszę zauważyć, to były symulacje opierające się na małych kilkuset punktach, do 500, ale dawało się coś takiego zrobić, no i wychodziły wyniki, które wiążące są po dziś dzień. Więc tutaj takich istotnych wyników jest znacznie więcej, ale ponieważ czas mi się kończy, to ja tylko zwrócę uwagę na jeden, do którego chciałam dojść, mianowicie właśnie jeden z tych takich wysoko cytowanych i bardzo ważnych wyników dotyczy, to też jest jeden z artykułów dotyczących statystyki struktury wielkoskalowej we wszechświecie. Jest oparty na najlepszych ówcześnie istniejących katalogach galaktyk. No i jednym z tych 3 najlepszych istniejących ówcześnie katalogów galaktyk był katalog o nazwie Pole Jagiellońskie, przygotowany przez naszych kolegów z Krakowa, między innymi Konrada Rudnickiego, który niestety zmarł w 2013 roku, i Piotra Flina, który zmarł w zeszłym roku. No i ten katalog był zrobiony na teleskopie palomarskim, więc przyznajmy, zrobiono go w Stanach, a nie na teleskopach polskich. No cóż zrobić? Natomiast przynajmniej przez pewien czas on rzeczywiście odgrywał ważną i historyczną rolę w kształtowaniu naszej wizji tego, jak wszechświat wygląda i jak należy go badać. Moim zdaniem to jest tak trochę sukces, który potem został zaprzepaszczony, ale bo badania na tym katalogu nie były kontynuowane, a klisze tego katalogu nadal gdzieś tam leżą w skrzyniach
w obserwatorium u nas, ale trzeba przyznać, że no to był też polski wkład w kosmologię wtedy w latach 70., który po dziś dzień ci, którzy przy tym byli, pamiętają jako ważny i istotny. Tutaj jest artykuł, który był podstawą właśnie tego głównego artykułu, głównego uzasadnienia Nagrody Nobla. Proszę zwrócić uwagę, że na liście najlepiej cytowanych artykułów Peeblesa on jest zaledwie 19. No i dotyczył odkrycia mikrofalowego promieniowania tła. Tak naprawdę, jak wiemy, za samo odkrycie mikrofalowego promieniowania tła Nagrodę Nobla dostali Penzias i Wilson, którzy fizycznie je znaleźli. I to tak naprawdę też pokazuje pewną ewolucję myślenia od tamtego czasu. Oni byli eksperymentatorami, znaleźli, nie wiedzieli co znaleźli, no ale byli dostatecznie mądrzy, żeby się zorientować, że to jednak nie gołębie im tam zanieczyściły antenę, tylko coś tam innego się dzieje. Porozmawiali z różnymi znajomymi tu i tam, no i w ten sposób dotarli właśnie do grupy fizyków w Princeton, w której był m.in. Jim Peebles, którzy już przygotowali pracę teoretyczną przewidującą, jakie własności mikrofalowego promieniowania tła mikrofalowe promieniowanie tła powinno mieć i już przygotowywali budowę anteny, która miała je zmierzyć. No więc w tej sytuacji anteny już nie zbudowali, tylko po prostu w tym samym numerze Astrophysical Journal opublikowali oba artykuły, no ale Penzias i Wilson dostali za to Nagrodę Nobla w latach 60., natomiast Peebles dopiero dziś, no i jako ostatni żyjący z listy autorów, chociaż oczywiście pozostali autorzy też byli za to całe życie doceniani, a ostatni autor, który nawet tutaj właśnie jako czwarty nie jest wymieniony, został uhonorowany w ten sposób, że jeden z satelitów mierzących własności mikrofalowego promieniowania tła, WMAP, został nazwany jego nazwiskiem. Tutaj no właśnie takich prac, które rzeczywiście się przyłożyły do dzisiejszej kosmologii, można naliczyć jeszcze z 50. Tutaj są prace najnowsze, więc to też pokazuje, że ostatnio no to wiele z rzeczy, które Peebles pisze, no to są jakieś takie komentarze czy wspomnienia, ale nadal zdarzają mu się solidne artykuły naukowe. No i prawdę mówiąc, Peebles to wystarczy, że wrzuci swój artykuł na Astro.ph i tak wszyscy go będą czytać, nie musi nawet publikować. To no, rzeczywiście trzeba przyznać, że Peebles jest firma. Tutaj wygrzebałam ze swojego komputera jakieś zdjęcia z konferencji, na której ja też byłam, no i właśnie tutaj widać Peeblesa i no, być może jeszcze kiedyś uda się go do Europy ściągnąć, chociaż on teraz no, na pewno będzie musiał przyjechać na odbiór Nagrody Nobla, ale generalnie przez ostatnie lata wszelkie zaproszenia odrzucał, no bo siedzieć w klasie ekonomicznej nie jest mu bardzo wygodnie, jak widać, on jest bardzo wysoki, więc można go zrozumieć. No i tyle.